No ja w Krakowie to bardzo się męczyłam, można powiedzieć. Zawsze chciałam mieć ziemię no i miałam tą działkę czteroarową. No i z tej działki zamieniło się na taki teren duży i to mówię, nie byłam już młoda, bo jak się tu przeprowadziłam, to miałam 54 lata. Więc no, niektórzy już osiadają na laurach, a ja wzięłam taczki i zabrałam się do roboty, tak? I sadziłam te kwiatki no i teraz w niektórych zakątkach ogrodu nie jestem, wiadomo, codziennie, bo jest dużo, więc nieraz idę i się zdziwię, co tu urosło znowu ciekawego. No także no, przesłanie to jest też takie, że może po prostu nie ingerujmy tak okropnie w tą przyrodę. No, ludzie kochają teraz mieć wszystko wyszczyżone i pod kontrolą. Tu nie ma kontroli w tym ogrodzie, żadnej. Bo tak jak mówię, coś przytnę, żebym mogła przejść. Nazywam się Marta Sumera. Jesteśmy w Maciejowie, koło Miechowa. Mieszkam tu 12 lat. Wyprowadziłam się z Krakowa i kupiliśmy tutaj siedlisko, które ma w tej chwili prawie 2 hektary. Jesteśmy bardzo blisko Kraków, tak? Tak, do Miechowa trzeba dojechać i później jest pół godziny do Krakowa autostradą. Więc tu mieszkasz i tu jest twój dom i masz 2 hektary. Tak. Dlaczego chciałaś zrobić film ze mną? Znaczy chciałam po prostu pokazać ludziom, że można zrobić ogród naturalny bez planu. Ten ogród jest zrobiony zupełnie bez planu. Ja po prostu wsadzałam pewne rośliny, które mi się podobały i też zostawiłam dużo roślin, które tutaj rosły. Więc jest tu dużo, jakby powiedzieć, chwastów, ale no jak one są ładne, to po prostu rosną i cieszą oko. A oryginalnie jesteś z Krakowa. Oryginalnie tak. Mieszkałam całe życie w Krakowie. Wow, a te gęsi bardzo, bardzo pięknie. No gęsi to nie był za bardzo dobry pomysł, Dlaczego nie? bo to są zwierzęta, które robią dużo szkód. Obrywają rośliny, gonią psy i takie po prostu są nerwowe. Tu są rybki, których pewnie nie widać, bo tam przezimowały zimę w tym oczku, które jest zrobione po prostu z kręgu takiego betonowego do szamba. I tam jest folia i lilia wodna. A tam są Gdzieś ryby. kwitnie. Są takie duże czerwone ryby, ponieważ niżej są stawy, zaraz tam pójdziemy zobaczyć, tylko tam ryby zostały zjedzone przez czaple. Nie ma tam ryb. Było dużo, ale tu jest po prostu mnóstwo czapli i no nie da się tego ogarnąć. Co tu było wcześniej? Tu wcześniej było gospodarstwo rolne i po prostu hodowano zwierzęta w tym budynku. A, bo tu były takie stajnie. Tak, to była stajnia tutaj. A tam jest Tu wasz mieszkały dom? krowy. Dom jest tu, a tu jest częściowo wyremontowane. Tak, a tutaj syn sobie wyremontował, ale w tej chwili wyjechał. A tutaj synowa hodowała kwiatki, choje i tam jest mnóstwo właśnie kwiatków w środku. Wow, ale jest bardzo pięknie tutaj. Ale czy to jest tak, że chcesz jakichś gości, żeby ludzie przyjechali i zobaczyli ten ogród? No właśnie bym tak chciała po prostu, żeby zrobić taki otwarty ogród, żeby ludzie mogli sobie przyjść, posiedzieć, nie wiem, popatrzeć na ryby czy na zwierzęta. No po prostu się podzielić tym ogrodem, no bo ja go mam jakby dla siebie i ewentualnie dla znajomych, a no jest taki duży teren, że można by po prostu udostępnić. No to może chodźmy na dół. Okej. Wow, jest naprawdę pięknie tutaj. A pani robi wszystko sam? No tak, sama. No i ja zawsze lubiłam rośliny i zawsze miałam rośliny w domu, jakieś działki rodu i takie rzeczy. I po prostu no, kocham rośliny i ciągle dokupuję nowe. I je wsadzam i już nie ma miejsca i jest wszystko zarośnięte. Niektóre ścieżki się zgubiły. Tu na przykład jest ciekawe drzewo. O tam, to olbrzymie drzewo. To jest przepiękny bóg o 3 pniach, który jest pomnikiem przyrody. Gmina dała tabliczkę, ja zgłosiłam i jest pomnikiem przyrody.
Bo teraz widzę taką tendencję, że ludzie, którzy kupują siedlisko, Tak. pozbywają się drzew. Tak. I to jest bardzo... I w ogóle na wsi ludzie pozbywają się drzew, bo drzewa śmiecą, zrzucają liście i to jest po prostu dla mnie okropne. Bo jednak tutaj te drzewa zostały i sobie żyją, dają cień i wtedy jest dobrze i dla roślin. I na przykład ten jesion, no to on sobie wyrósł sam, jego tu nie było, tak? Czyli on ma jakieś, nie wiem, 12 lat, 10. No i super się przydaje, bo jest cień. Bo jak po prostu były te upały i on jeszcze nie miał liści, bo jesiony późno puszczają liście, to po prostu się tutaj nie dało po schodach iść, bo były tak gorące, jak przyszły upały. Także szanujmy drzewa, bo to jest potęga po prostu. Super. I masz takie różne małe takie dekoracje, antyki. Bardzo lubię taki klimat. To było więcej, ale trochę posprzątałam. Coś pojechało na złom, te antyki. Znaczy ta część tu, do końca jakby tych drzew, no to wiadomo, drzewa były, ale oprócz tego była tu jedna róża i jeden liliowiec. Wszystkie hortensje, wszystkie inne rzeczy ja wsadziłam. No hortensje wyglądały pięknie, ale niestety po tych nawalnych deszczach leżą sobie połamane. Znaczy ja kiedyś pracowałam w aptece jako pomoc w aptece, a skończyłam tam też medyczne takie, ale niedługo pracowałam w zawodzie w analityce medycznej. Możemy tam iść do tego buka na przykład? Czy... Okej. Dobrze, pokaż mi. Ja nic nie wiem. Tego... Moje tu się trochę trzeba przedzierać. No, żeby ludzie wiedzieli, ja jestem na drodze do Beskidach, ale pani Marta zaprosiła mnie tutaj, a ja mówiłem, że okej, ja mogę wpaść na godzinę, 1,5 godziny, zobaczyć co tu jest. I to jest taki spontaniczny film w pewnym sensie. A tam, gdzie jest ten tamaryszek, to była stodoła, którą zburzyliśmy. To była olbrzymia stodoła, po prostu wielka. No tu to dopiero tam się coś tworzy. Bo kupowanie to gospodarstwo 12 lat temu, to było jakieś marzenie dla ciebie? Tak, to było marzenie mojego życia, żeby mieć gospodarstwo. Bo czy kiedyś miałeś własny ogród, jak mieszkałaś w Krakowie? Miałam działkę taką 4-arową, te działki takie, co są... Rodzinny ogród działkowy to się nazywało i to było 4 ary. To trochę... I ja tam miałam dużo roślin i ja to po prostu wszystko później tu przesadziłam, bo można powiedzieć, że tak, tutaj była siatka, dotąd było ogrodzenie, a tu dalej, co zobaczysz wszystko, do samego końca to było pole orne. Po prostu tu sobie rosła pszenica. I tam do końca, no to kawałek jest, do mostu aż. To właśnie było pole uprawne. A ja tutaj zaczęłam sadzić i właśnie te rośliny, które przesadziłam z tej działki, z tych rodzinnych ogródków działkowych, miałam 3 floksy. A teraz floksów jest tutaj 1000, nie wiem. I one się już sieją po całym ogrodzie. Ta część tutaj to odkupiłam od sąsiadki jakieś, nie wiem, 3 lata temu czy 4. I tu jest tak bardziej dziko, bo tu jest taki staw, na którym są kurki wodne, żaby, są też kaczki. No i moje kaczki też tu przychodzą i sobie pływają. Jak ich lis nie zje, no to mają szczęście. Ale jest pięknie tutaj, wow! No i to taka rabatka to w sumie ma 2. rok. To tutaj posadzone. Jakieś róże, coś. Na początku jaki był taki plan? Nie było tu w ogóle planu żadnego. Ja po prostu chciałam te wszystkie... to jest na nornicę, której tak To jest jakiś elektryczny prąd? Nie, to jest na światło, na słoneczne te panel. No panel ma słoneczny i po prostu jak świeci słońce, to ma odstraszać nornicę. Ja po prostu chciałam te kwiatki przesadzić, które miałam na tej malutkiej działce. I tamta część ogrodu, która jest taka zalesiona, ona była niedostępna, bo tam było po prostu mnóstwo chwastów, podagrycznik i wszystko. I po prostu wpadłam na pomysł, żeby wsadzić to na tym polu, gdzie była pszenica. I sąsiad mi tu zaorał taki mały kawałek wtedy, bo teraz to po prostu ściółkuje ziemię.
I to mnie ratuje przed chwastami, a że mam bardzo dobrego sąsiada i on po prostu mi przywozi trawę i ja tą trawą ściółkuję, bo inaczej to bym się tu nie odrobiło. Nie byłoby szans na taki duży ogród, żeby wszystko wyplewić i Tak, wszystko tutaj jest bez chemia. wszystko jest bez chemii i rośnie. No ten floks na przykład sam się zasiał, a pachnie. Ach. Bo tutaj były jeżówki i on tutaj sobie... W ogóle floksy to już są takie agresywne, że zarosły liliowce. Ten staw był tutaj? Znaczy tutaj było tak trochę wody, myśmy go pogłębili, ale on znowu się trochę... Tu było pięknie w czerwcu, w maju, bo ta roślina kwitła i to było wszystko białe. No i żaby. A można tu kąpać? No, nie wiem, czy można tu się kąpać. No woda, jak widać, jest bardzo czysta, bo jest dużo roślin i to się po prostu unormowało. Tyle, że no nie jest głęboko. Jest raczej płytko. Pięknie. A to jest koniec To- teren tutaj? To jest koniec za tym drzewem jeszcze. Masz dobry sąsiedzi? Tak, tak. Bo tu ile ludzi, mieszkańców tutaj, na tej Maciejowie? Po tej stronie jest 7 domów, gdzie ja jestem, ale tu po prostu się otwiera taki widok na łąki, gdzie jest pusto, prawda, i nie ma nikogo. Tutaj po prostu zbierane są te łąki. Znaczy część też jest moja, tej łąki. A czy masz jakąś filozofię, jeżeli chodzi o ogrodnictwo? Czy jesteś permakulturowcą? Czy jest tak, że chcesz, żeby po prostu był ładny i ekologiczny? No ja tak wszystkiego po trochę. Znaczy najpierw się bardzo zafascynowałam tą permakulturą i też no, słoma i takie rzeczy. Także warzywnik jest nieprzekopywany odkąd tu mieszkam. Czyli 12 lat. I coś tam rośnie. Nie powiem, że jakieś super plony. W tym roku na przykład jest problem z cukiniami. Cukinie po prostu nie za bardzo chcą owocować. Nie wiem, A, o bo co teraz chodzi. jesteśmy w takiej części ozdobny, a jest jakaś inna Tak, strefa tam dojdziemy. do jedzenia. O, to na przykład ta roślina, to po prostu zebrałam nasiona w Krakowie na łące kwietnej i tutaj zasiałam i teraz zdaje się będzie z nią problem. Bo to jest takie, i ona ma później takie duże, okrągłe dmuchawce, ale takie bardzo duże dmuchawce. Nawet nie wiem, jak się to nazywa. A ten dźwięk odstrasza nornicy po prostu? Tak. Bo to jest duży problem w tych regionach? Właśnie jeżeli się tą ściółkuje, tak jak tutaj jest wyściółkowane trawą, to te nornice lubią w tym buszować, w tej trawie. A bardzo lubię ten drzwi. Czy tam jest jakaś ciekawa historia? No, to są drzwi z domu po prostu, wyjęte i tak osadzone. To jakby tej nowej części dokupionej, tak, ogrodu. No i na przykład te roślinki, to ja tutaj kiedyś, w ogóle tu chciałam zrobić łąkę kwietną. I kupiłam taką wielką paczkę trawy i z tą łąką kwietną i wysiałam to i wyrosła sama gorczyca. Taka wielka po prostu i no nie dało się, trzeba było to powyrywać. Bo to tragedia była. Taka gorczyca, bo tu jest dobra ziemia. Tu jest 3A klasa, więc tu rośnie wszystko, co trzeba i nie. No to jest wszystko samo spontanicznie się nasiało. Wow. A, bo to jest taka punkt widokowy, tak? Możesz wyjść jak chcesz. Jak Okej. się nie boisz. A co się dzieje tutaj? No tam widać więcej kwiatków z góry. Wow. Fajne miejsce na jakieś kawę, poranek, patrzeć na ptactwo, tak? Tak. Tu jest, zasadziłam miskanty i teraz one trochę mi przeszkadzają, ale tego się już nie da wykopać. Niesamowite. Ale są jakieś szlaki tam, gdzie można chodzić wokół? Czy to no jest po prostu... były, ale już nie ma. Już nie ma, więc ogólnie... Ogólnie tu idziesz musimy tutaj, iść. tak? W tą stronę. Okej, a to Tu jest jest takie ścieżka. strefa warzywne, tak? Tak. Okej. I tam dalej są zwierzęta. Bardzo ostrożnie w dół. To jest miskant, ten gigantus. On jest tak mały w tym roku, on potrafi być jeszcze większy. No, prawie jak kukurydzy czy coś takiego. Można Albo się jakiś bambus. zgubić. Tak, jak bambus, tak. Tu się zaczyna jakby warzywnik.
tak naprawdę, żeby zajmować tyle teren i rośliny, ile pracy masz? Pracy było najwięcej na początku. Teraz, znaczy, tak wygląda, że nie ma chwastów. Tam chwasty są na pewno, jak się wejdzie do środka. Ale ja już tak, no, nie ingeruję za bardzo. Także floksy teraz zaczęły, z tych 3 sztuk zrobił się łan. I zarosły mi inne rośliny, które właśnie muszę poprzesadzać na jesień. No A bo co się dzieje tutaj? tutaj są kozy. Kozy. A jaka jest ich rola w gospodarstwie? No generalnie nawóz, bo one nie mają dzieci. I nie mogą chodzić po kwiatach, tak? No, czasami, znaczy przedtem często chodziły na spacery. Chcesz tam wejść do nich? No, może na chwilę, Tylko- tak, bo robimy taki ekspresowy tour, tak? Tylko tu jest trochę podmokło. Jak Znaczy se tu. trochę wszystkiego. Tu są. 3 są. I oni Ta zawsze jest byli? najstarsza. Tak, ta ma 11 lat albo 12. Tylko tu uważaj, bo tu jest... Taka kupa, tak? Nie, tylko jest mokro pod spodem i możesz się do butów okej. nalać. No ja Bo nie tu jest chcę jakiś, przeszkadzać. dołek. Robię własny zoom, ale piękne kozy. Jakie jest rasę? To jest koza rasy koza. Nie wiem. A, nie, Tamten to jest koziołek. Ten duży, bo on jest ogromny. On jest mi do pasa. ale to są do mleko? Nie, on jest wysterylizowany. Także są 2 dziewczyny i właśnie koziołek, który jest wysterylizowany i tak sobie razem mieszkają tutaj. Fajne. I po prostu produkują... Produkują nawóz, tam jest właśnie kubka nawozu. No i ja to potem daję do ogródka. Także kozy są na nawóz, nie na młode kozy. Znaczy to też chodzi o to, że ja nie chciałam zabijać, tak? Bo ja nie jem mięsa i no, chcąc mieć mleko, tu jeszcze jedna leży, tak? Tak. Chcąc mieć mleko, no to rodzą się i kózki, i koziołki, tak? I koziołków nikt nie chce i koziołki idą na kiełbasę. Więc dlatego ja nie chciałam rozmnażać tych kóz, żebym nie miała później problemu. Jasne. No. I tak jak widać, kozy nie za bardzo zjadają, co im rośnie. Najlepiej to jak im się przyniesie. To jedzą. Urwane. A tak to generalnie się tutaj wylegują i plażują sobie. Ale jest tu pięknie. A co to jest? Ta... To jest akant. U mnie też się rozsiewa. To jest śródziemnomorska roślina. Oj, tam już jest, tam nikt go nie sadził, ale już jest. To na przykład jest ciekawa roślina. Bardzo miododajna i tutaj siedzi zawsze na niej mnóstwo bąków i pszczół. To się nazywa głowaczek chyba, jak dobrze pamiętam. Tu lubię po prostu patrzeć na kwiatki. No bardzo dużo Ja- owadów. I to jest ważny temat dla ciebie? Tak, jak mnie nie gryzą, bo ostatnio mnie ugryzła pszczoła. Nie było przyjemne. Noga jak bania spuchła przez 2 dni. Ale jest tak dużo i gęsty. Bo, czy No. możemy mówić, że to jest rabaty? No może, bo tak jak mówię, to miało być zamysł taki, że tutaj takie koło było i jakieś promienie, ale to potem wszystko tak zarosło, że nie ma tam po prostu jak wejść, trzeba omijać te rośliny. Także jak jeszcze raz bym robiła, to bym zrobiła jakieś duże ścieżki, szerokie. A tutaj po prostu, no może to też jeszcze, że ja nie lubię gołej ziemi. Jak widzę tylko kawałek gołej ziemi, to mnie to denerwuje. No i tu nie ma gołej ziemi, tak, bo wszystko ściśle jest zarośnięte. Czy masz jakieś strony internetowe do tego miejsca? Bo Znaczy jeżeli tylko chcesz na Facebooku. na Facebooku i ludzie mogą przyjechać i spędzać miły czas w ogrodzie. Jakby ktoś chciał, to no po prostu można sobie siąść i patrzeć, ile lata tych motylków, pszczółek i się zrelaksować. To jeszcze idziemy na dół, tak? Do tych dalszych stawów. Idziemy dalej? Tak, Okej. tak, bo tam Dobra, dalej dobra, jest dobra. całe królestwo. O, maliny, tak. To jest czarna malina, O. która właśnie jest bardzo zdrowotna. Ona już przekwitła. Ale z takiej jednej sadzonki, którą właśnie wzięłam z tej działki rodu, to wszystko jest ta czarna malina. I tam jest jeszcze w środku stelaż na nią. A co to jest, że jest teren wojskowy? A, to znalazłam kiedyś taką tablicę. Takiej zabawy. I to takie śmieszne. O, tu znowu floksy są w wysokości
i przepięknie pachną. Ten też się nasiał sam. I one jak się nasiewają, to każdy jest inny. Tamten jest różowy, ten jest różowy z jakimś środkiem bardziej różowym. No tak jak widać, kolory są przeróżne. Niesamowity. No i ja to powiększam cały czas, bo to było dotąd. Tu były truskawki. Zasadziłam 150 krzaków truskawek i miałam dosyć tego. I później po tych truskawkach. No i na przykład są takie osty, które się tu same nasiały, ale są przepiękne i mnóstwo tu szczegółów przylatuje do nich. Tu są liliowce. W tym roku pięknie kwitły, ale te ulewy je położyły. Coś tam ratowałam. A, mieliście ulewy. Tak, 3 ulewy były takie po prostu. Tutaj przedtem kosiłam. Chodziłam tu z kosiarką i kosiłam, ale stwierdziłam, że nie będę kosić i zasiała się taka piękna łąka. O, co się dzieje tutaj? Bo To jest takie, to jest wierzba taka szczepiona. tak, ale jest Tak. takie... Tak, taka na dół rośnie. Ona tu jest cała w środku opancerzona, bo mieliśmy tu bobry i tutaj robiły. Także wszystkie drzewa, wszystkie te drzewa są w siatkach, Wow. bo te bobry jednak potrafią. O, tu jest morwa, która była no, przepyszna, ale już przekwitło, znaczy już spadło. No. I tutaj ta łączka, to nie wiem, mnie się bardzo podoba ta łączka, gdzie ja tutaj nic nie robiłam i samo tutaj się wszystko dziewanna, takie marchewki, później ta cykoria. No Tu jest okej. następne oczko wodne. Wow, a stworzyłeś tego miejsca? Tak, tu po prostu koparka wykopała dziurę i powstało oczko wodne. W tej chwili tu jest dziki burz, taki mały pomost tam jest, ale... Holy, wow. I tutaj były ryby, no ale te czaple wszystko wybrały. Niesamowity, masz własny Jeszcze mały dżungliel. tam jest jeszcze następne. Bo to czy jeszcze jest tak, że chciałeś, żeby były jak najbardziej bioróżnorodne, Tak, różne... żeby tak. I właśnie z tej bioróżnorodności zrobiła się dżungla. Ja po prostu czego się nie dotknę, to mi się robi dżungla. Jakoś tak samo się robi. Ale czy jest tak, że jesteś taką samoukiem? Czy studiowałeś rośliny, czy ja po ogrodnictwo? prostu nic nie studiowałam. I tu mamy taki mostek i sobie płynie tu strumień, który ledwie płynie w tym roku, mimo że pada. Ja tu posadziłam te rośliny tu, o. I one pięknie kwitną na żółto, na wiosnę. Ta łąka tylko kawałek jest mój. No i łąka jest też przepiękna. Była koszona raz, bo to jest sąsiada tam, ta łąka. I teraz pełno jest takich ładnych kwiatuszków. No i w zimie tutaj mam kaczki, ale to naprawdę 50 sztuk dzikich kaczek. I one tutaj zimowały na tym potoku łączącym się tam ze stawem. Ja je tu dokarmiałam, więc ich było tutaj po prostu całe stado. W tej chwili jest jakieś 6 tych kaczek dzikich, ale akurat ich nie widać. No i taka masa zieleni i ta przestrzeń, bo tutaj jest po prostu jakby dolina rzeki, bo tam płynie rzeka za tymi drzewami. Nie ten las, bo ten nie jest mój, ale tam bardziej po lewej stronie, Aha. tam, to ten las zasiał się sam. Po prostu olchy się zasiały i po prostu sobie rosną. A tam była pszenica. No co kto woli. A widzę, że masz takie tablice edukacyjne, Tak. tak? No bo tutaj dużo było, jest żab. W tej chwili to jak po deszczu, to są takie żabki wielkości paznokcia sobie skaczą po terenie. Także jak mam kosić, to aż mi serce boli, że mogę jakąś żabę rozjechać. I jeszcze tutaj są te szczury piżmowe, które zjadły mi wszystkie lilie wodne. Po prostu miałam piękne lilie wodne, nie ma żadnej. Ja to chciałam po prostu oddać naturze, żeby zrobić takie schronienie dla zwierząt. Tu na przykład bażanty są takie, tam dalej w tej dziczy. Tutaj po prostu nic nie było, to było puste pole 12 lat temu.
I te wszystkie drzewa, które tam widzisz, to wszystko ja posadziłam. Ja tu posadziłam mnóstwo drzew. Dużo zjadły zające, to też jest prawda. Ale coś tam przetrwało. I ja jestem tak, no znaczy przy takim terenie muszę być tym leniwym ogrodnikiem. Więc na przykład bardzo mnie boli, jak mam coś przyciąć. To już jak muszę. I dlatego to wszystko, to powinno być cięte, ta wierzba. A nie jest. O, tu na przykład się zasiał orzech, którego nie przekopałam w Orzech. odpowiednim czasie i tutaj rośnie i będzie z nim problem chyba. Ta kalina też się nasiała sama. Ta. Tylko ja ją przeniosłam z malin tu i też źle ją przeniosłam, bo już co innego. Ja mam po prostu co chwilę inny pomysł, dlatego ten ogród jest takim chaosem. No nie ma tu porządku. Na przykład to, nie wiem co to jest, ale jest piękne. I samo się, prawda, nasiało. I tutaj górka jest taka, po prostu jak był kopany staw, to była ziemia wybrana. I teraz to ja ją nazywam górą kocimiętki, bo tu jest wszędzie kocimiętka i tam jeszcze jest lawenda. Chcesz, to możemy wyjść, bo tu są schodki. Wow. O! Ostatnio tutaj chciałam kosić i przeleciał mi taki zaskroniec. O, jest lawenda i są motyle, pszczoły. I co właśnie do koszenia? Tutaj nie było koszone, zwykle to właśnie sąsiad mi to kosił, ale w tym roku jakoś przegapiłam i po prostu tylko tak wycinałam trawę dla kóz. I proszę bardzo, taki krwawnik, to się samo zrobiło. Jakoś zmutował i jest w przepięknym amarantowym kolorze. Bardzo podoba mi się. Jest takie bardzo dobre energie tutaj. Różne Porzeczki. kolory, dźwięki. Taki spokój. Tu są porzeczki białe, nawet nie wiedziałam. Ostatnio tu weszłam, gdzie o, mam białą porzeczkę. Kiedy ja tu byłam? Coś tu trawy wycięłam. I tu jest jeszcze jeden staw, taki o stąd. Tam się ciągnie, ale stąd akurat nie wiem, czy będzie. I tu były właśnie Widzę, te widzę. przepiękne lilie wodne, które zostały zjedzone i nie ma ani jednej. Tu się kończy jakby za tym bambusem, który przetrwał jakoś zimę i strasznie się rozrósł, widzę. Masz bambus? Tak, to jest bambus, to tu takie. Tak. No i tam są miskanty, tu były takie piękne, olbrzymie trawy wysokie, takie jak w Grecji, ale nie przetrwały tej zimy. A nie boisz się o jakiś inwazyjny gatunek, który będzie... No, tu jest pełno inwazyjnych gatunków, ale moim zdaniem z tą inwazyjnością to trochę jest ściema. Nie ma czegoś takiego, żeby... Znaczy jedyne inwazyjne, co jest naprawdę niefajne, to jest nawłoć. Bo ona się wsiewa i robi takie wielkie... Ale ja te nie inne widziałem to... nawłoci tutaj. A jest, na pewno tam za tymi sosnami. No te świerki to kupiłam takie malutkie. Te, tu. Tutaj pięknie na wiosnę są róże. Dzikie róże, bo ja lubię wszystko dzikie. A co to jest ten taki wysoki? To jest szczeć barwierska, tak jakoś się to nazywa. To podobno się robi na boreliozę, nalewki z tego czy coś. To się oczywiście samo wysiewa. I jest to inwazyjne, ale jak widać nie jest aż tak bardzo inwazyjne. Na przykład mnie się bardzo podobają łopiany i zostawiam łopiany. No łopian, no później jest nasiane, z tego 1 000 000. Ale to są bardzo dla pszczół. Po prostu jak on zacznie kwitnąć, to tam 1 000 000 pszczół jest na tym łopianie, 1 000 000. Aha, mieliśmy tu iść do tego ostatniego. Tu też jest roślina inwazyjna, o której nie wiedziałam. Tu uważaj, bo tu wyleciała deska. To takie, ta choinka. Byłam w ogrodzie na rozstajach, który uwielbiam. I ta choinka mi się tak podobała i ja ją tutaj zawlokłam. I teraz mam cały staw w tej choince. I tu są jeszcze, to nie są lilie, to jest to żółte, to jest grąża. A co będziesz zrobić po prostu? Ja to później jesienią, jak to obumarło, to ja to grabiami wyciągałam. Właśnie tą choinkę. No ale no tu też jest po prostu dziki teren, ale można się na mostku opalać. No i tak jak mówię, jakbym to teraz planowała, to tu byłby szeroki pas, gdzie by można było przejść. No ale tak jak mówię, nie było planowane i zarosło. Co to jest? A, to Bo to jest takie dziwne.
Zapomniałam, jak się to nazywa. To kwitnie na wiosnę, białymi kwiatkami i ma takie śmieszne korzenie, takie. I to były 2 i teraz się to widzę zmieniło i rozrosło i są 4. Ale nie pamiętam, jak się to nazywa. Właśnie też w ogrodzie na rozstajach kupiłam. Bo tam mają bardzo dużo różnych oryginalnych roślin. No warzywnik, no to tak nie ma się za bardzo. Tutaj jest umarła cukinia, nie wiem o co jej chodzi. Tu mamy trochę marchewki, szczawiu, fasolka, kwitnące sałaty. Idziemy w tą dalej? Tak, tu był groszek cukrowy, ale posiałam już jest ta sałata. Tu jest jakaś sałata, nie pamiętam nazwy. I ja ją cały czas ścinam dla królików. I ona odrasta. Także od wiosny króliki mają tu. Tam są pomidory, ale na razie jednego zjadłam. Tylko. Tylko tamtych, jednego. tak. Aha. Tu są pory, buraczki. Brukselka pod siatką i będę to musiała chyba zdjąć. Bo ta brukselka... Bo pani jest wegetarianinem, więc a tu jest trzeba pełno jeść much. dużo warzyw, tak? Tak. Tu w tym roku taki wymyśliłam. Zdjęłam folię i po prostu dałam tylko tak, bo non-stop była tu zaraza pomidorowa. No pomidory są, ale... no i też nic tu z nimi nie robiłam. Jestem mi taki ogrodnik, że nie obrywam niczego. Tak, Okej. rosną Dziki pomidory. dzikie pomidory. Tu są maliny, proszę się może poczęstować. Te żółte są bardzo dobre. O, tak. Kwaśne. Jednak. I na przykład to drzewko, to się samo nasiało. Ta śliwka też się sama nasiała. A widzisz tą jabłonkę tam? Widać jedno jabłko na nim. Ta jabłonka nasiała się sama. Ma tak pyszne jabłka. I ona w zeszłym roku to była obsypana jabłkami. W tym ma bardzo mało. Ale to jakaś, no nie wiem czemu, po prostu wyrosła sama. No i tu jest szklarnia, gdzie usiłuje te pomidory, ale niestety w szklarni to one ciągle dostają tej zarazy. Tu jest agrest. Ten warzywnik miał być i ten tutaj sad wypielęgnowany, ale żeby to zrobić, to ja teraz wiem, że trzeba posadzić agrest, 3 metry drugi agrest, a nie jeden przy drugim, bo ani w to nie można wjechać. Poza tym te maliny to były w ogóle tam posadzone. I one się przespacerowały tu i zrobiła się taka, jak to mówię, mieszanka kompotowa. Malina, agres, czerwona porzeczka, czarna porzeczka, wszystko. To na przykład, to jest trędownik się nazywa. I to jest dobre po ugryzieniach, żeby wetrzeć w skórę, jak coś ugryzie. No tu jest jarmuż, kapusta została zjedzona. Tu rzodkiewkę posiałam. No i tam są ogórki na tym stelażu. No tak po trochę wszystkiego, trochę truskawek, cukinie są tam i ta jedna taka biedna, no i tu jest jeszcze trochę ogórki, bakłażany, słonecznik. Ale czy jest taki cel, że cukinie. chcesz się wyżywić po Tak. prostu Ja w sumie i nie to, kupić ze sklepu? No kupuję generalnie w lecie jedzenie dla zwierząt. No i chleb, którego sama nie piekę, więc kupuję taki pieczony przez takiego pana, który ma piec chlebowy. No, tu są patisony, które uwielbiam i one są pyszne, po prostu jak się je pokroi i się smaży jak kotlety. Tam jest Niesamowite. następny, tam są też cukinie, no, fasolka. I nawet mamy Buddę. Tak. Pani jest buddystą? Nie. Ale no, pasuje. No i tu się zrobił taki bardziej cienisty ogród. Tutaj. Ulica Górna. A to kupiłam też takie śmieszne. No, dużo fajne, takie ozdobne rzeczy tutaj, ale mimo tego jest taka dzikość. No właśnie, aż za dużo może tej dzikości. Tu jest taki cienisty kawałek ogrodu, gdzie są fuksje i różne inne kwiatki, które lubią cień. Niesamowity. A kiedy A ja- jest twój ulubiony pora roku tutaj? No tak myślę czerwiec. Czerwiec, początek lipca. No w tym roku to jest tak jakby później, bo floksy na przykład o tej porze to już lubiły przekwitać. A tutaj dużo dopiero zaczyna kwitnąć. A, bo dzisiaj, żeby ludzie wiedzieli, dzisiaj mamy 23 lipca. Tak, tylko że wszystko było opóźnione, bo było długo
zima. A jak to było, kiedy kilka tygodni temu mieliśmy taką 40 stopni? No to no ja takiej temperatury to nie lubię. Akurat ta część tutaj, gdzie są drzewa i to jeszcze te rośliny tak się nie męczą. Ale tam, no to porzeczki to po prostu było widać, że te owoce porzeczek to się takie białe aż zrobiły z czerwonych, jakby się zagotowały na krzaku. No, Ale czy zawsze byłeś jakiś bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o naturę? Bo mieszkałeś w Krakowie Tak. i staram się, bo teraz widzę, że masz taki głęboki pasję do natury, insekty, bioróżnorodność i tak dalej. No miałam, tak. Skąd zawsze byłeś wrażliwy? Czy to jest No coś, co myślę, wydarzało? że tak, bardzo mnie zwierzęta i takie, bardzo byłam zawsze na to wrażliwa. Także pamiętam siebie jako dziecko, to patrzyłam, żeby mrówki nie rozdeptać. A teraz trochę do mrówek mam inne podejście. Ja czuję się tak dobrze tutaj, jest tyle różnych rzeczy, można patrzeć w każdy kierunek i co się dzieje. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Jestem na Patronite, mam konto na buycoffee.to, mam własny fanklub na YouTubie, jeżeli ktoś chce wspierać moje działanie. To pomoże mi kontynuować ten projekt i poznać więcej ciekawych ludzi dla was. Pani Marta, to miejsce robi ogromne wrażenie. Ja jestem tak wdzięczny, że mieliśmy ten czas, mimo tego, że było krótko. Tu jest tak ładne i macie tak fajną energię tutaj. Na pewno będę kiedyś tu wrócić. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o twojej działalności. Mam tylko na Facebooku stronę po prostu Marta Sumera. I tam można, wrzucam jakieś krótkie filmiki, jeże i różne takie rzeczy. Jest naprawdę coś pięknego, które stworzyłeś i do zobaczenia. Do zobaczenia.